Na wysokim wzgórzu nad rzeką Aleksandrowką w Wiśniczu wznosi się największy po Wawelu zamek o charakterze rezystencjonalno-obronnym. Kiedy w 1553 roku umarł Piotr Kmita V, marszałek wielki koronny i zaufany stronnik królowej Bony, zamek przeszedł w ręce Barzów i Stadnickich. 40 lat później zamek odkupił Sebastian Lubomirski, twórca potęgi tego rodu. Na obecny wygląd zamku wpłynęły 4 fazy rozbudowy: za czasów Kmitów gotycka i renesansowa, za czasów lubomirskich wczesnobarokowa i barokowo-klasycystyczna. Tę wspaniałą barokową bramę w formie łuku triumfalnego zbudowano w 1621 roku. Zaprojektował ją Maciej Trapola, architekt włoskiego pochodzenia. Zaprojektował również fortyfikację. Obok bramy jeden z 5 bastionów. 80 takich armat broniło niegdyś wiśnickiego zamku. Na przejeździe bramnym panoplium z herbem Kmitów Szreniawa. Fundatorem zamku był Jan Kmita, w latach 70. XIV wieku starosta sieradzki, pruski i krakowski. Istnienie zamku w Wiśniczu po raz pierwszy potwierdzają rachunki z żub bocheńskich z 1396 roku. Zamek otoczono potężnym murem z fortyfikacjami bastionowymi w kształcie pięcioboku o długości 98 metrów na każdy bok. To zapewne figura pierwszego właściciela zamku Jana Kmity. Zamek zbudowany jest na planie nieregularnego czworoboku z dziedzińcem wewnętrznym. Zwieńczają go 4 baszty w narożach. Podczas ostatniej przebudowy w latach 1615–1621 powstał dziedziniec wewnętrzny i prostokątna wieża. Niski budynek kuchenny powstał również podczas ostatniej przebudowy. Podczas potopu szwedzkiego zamek poddano bez walki, a Szwedzi go obrabowali i zniszczyli, wywożąc 130 pełnych wozów. W połowie XVIII wieku zamek przeszedł na własność Sanguszków, następnie Potockich i Zamojskich. Po objęciu go przez zaborców zaczął podupadać. W 1831 roku uległ pożarowi i został ostatecznie opuszczony. Między wieżami trzeciej kondygnacji znajduje się balkon, z którego rozpościera się wspaniały widok na okolicę. A tak wygląda ona z balkonu. Budynek w narożu mieści restaurację Figatella. To jeden z bastionów. Choć nazwa Figatella przypomina język włoski, jest to w rzeczywistości nazwa staropolskich chlopsików przyrządzanych z cielęciny lub kapłona, czyli kastrowanego koguta. Kuchnia tej restauracji słynie ze staropolskich potraw, które były niegdyś podawane na ucztach u lubomirskich. Serwuje się tu m.in. raki oraz ślimaki. Ślimaki wstaw, odważ, wybierz z skorupek, skorupki same ochędusz wodą i solą, przeważ potem odebrane ślimaki w garnuszku, pietruszki i cebule drobno posiekane przydawszy. Włóż ślimaki siekane lub całkiem, przeważ, przylej kapłonowego rosołu, masła płokonego, pieprzu, kwiatu. Przyważ, a nałożywszy w skorupki, daj. To przepis według Compendium Folklorum kuchmistrza lubomirskich Stanisława Czernickiego. W tym bastionie czeka nas jeszcze jedna atrakcja,
okulary wirtualnej rzeczywistości VR, w których wraz z nietoperzem przelecimy nad zamkiem i zajrzymy do komnat zamkowych. Zbliża się pora wejścia do zamku. Schody i niewielki taras przed wejściem otoczone są kamienną balustradą. Przed tarasem widać studnię, którą kopali tureccy jeńcy wzięci do niewoli przez Lubomirskiego w bitwie pod Chocimiem. Portal drzwi wejściowych flankowany jest pilastrami o głowicach jońskich. W tympanonie portalu tarcza herbowa trzymana przez dwie nagie postaci, w niej herb rodu Lubomirskich, Szreniawa bez krzyża. W niszach umieszczonych po bokach portalu znajdowały się prawdopodobnie jakieś figury. Z tarasu widać bastion przy bramie wjazdowej. We wnęce ustawiono dwie figury. Pierwsza to królowa Bona, która gościła u swojego najbardziej zaufanego stronnika Piotra Kmity, ostatniego z rodu. Druga to błazen Kmity Jaśko. Kiedy został pobity za jakiś niewybredny żart, odpłacił się mu po śmierci, policzkując zwłoki. Wchodzimy do zamku, aby przejść trasę dworską polegającą na zwiedzaniu komnat. Najpierw jednak obejrzymy renesansowy dziedziniec wewnętrzny. Dziedziniec wewnętrzny jest efektem XVII-wiecznej przebudowy zamku. Powstały wówczas krużganki wzorowane na krużgankach zamku wawelskiego. Lubomirscy starali się upodobnić swoją siedzibę właśnie do Wawelu. Na tej ścianie zastosowano malarstwo iluzjonistyczne, domalowując nieistniejące okna. Na drugim piętrze zachowały się fragmenty oryginalnej polichromii. Drzwi do komnat i klatek schodowych obramione są kamiennymi, zdobionymi portalami. Kamienne obramienia posiadają również okna. Choć zamek został doszczętnie złupiony przez Szwedów, Muzeum Zamkowemu udało się zgromadzić wiele ciekawych eksponatów. Obejrzymy je w drugiej części filmu.